Cześć, jako że zbliża się ultramaraton Ultra Duch Puszczy, postanowiliśmy, że zaprosimy Marka i nagramy razem materiał, jak się przygotować do takiego maratonu, co spakować i co z czym się je tutaj, więc Marek nam opowie. Oprócz rzeczy, które są wymagane przez przepisy prawa oraz wymagania, które stawia przed nami organizator, to takie rzeczy to na pewno jest lampka tył, lampka przód oraz oczywiście kask. Na taki ultramaraton, to też w zależności od tego, ile jest kilometrów, jaki to jest dystans, powiedzmy około 100-200 kilometrów, bierzemy takie rzeczy jak, jeśli jest ładna pogoda i świeci słońce, niewątpliwie potrzebujemy krem, żeby się nie spalić. Mamy ze sobą oczywiście plastry, to jest taki must have, bo zawsze coś się może wydarzyć, jak nie nam, to dla kolegi, który jedzie obok, więc zawsze możemy go podratować. Mamy swój niezbędnik, czyli taką pompkę, jakby się coś wydarzyło, to zawsze możemy albo podpompować, albo napompować. Oczywiście pod warunkiem, że jeździmy na dętkach, bo jeżeli jeździmy na mleku, no to musimy mieć albo tak zwane knoty, albo właśnie jeździmy na dętce, czyli używamy pompki. Czasami przydaje się też elektronika, więc na pewno jest kabel USB-C. Gdyby to był dłuższy dystans, to oczywiście potrzebna jest ładowarka, bo musimy gdzieś tam doładować albo nawigację, albo kamerę, jeśli używamy jakiegoś nagrywania. Marek też jeździ długie trasy, ponad 1000 km, dlatego pokażę zestaw maksymalny, który jest potrzebny do tych tras takich ogromnych. Przyda się niewątpliwie też powerbank. Ja akurat jeżdżę z powerbankiem 10 000 mAh. Nigdy nie przydałby mi się większy z uwagi na to, że nawigacja, którą posiadam, długo dosyć trzyma i jeśli gdzieś tam się zatrzymam, nawet żeby coś zjeść w międzyczasie, to mogę doładować zawsze sobie czy nawigację, czy telefon podładować. Jeśli gdzieś się zatrzymujemy, no to taki niezbędnik to oczywiście dla bezpieczeństwa, żeby zapiąć nasz rower i żeby go ktoś nie zwinął, to oczywiście jest taka blokada. To ona jest dosyć taka lekka i nieduża, więc jest bardzo poręczna do schowania w sakwę. Żeby zdążyć dobiec do roweru przed kimś. Oczywiście, że tak. Używamy takich rzeczy jak mokre chusteczki i to taki też must have, jeśli potrzeba się odświeżyć na przykład na szybko. Higiena. To podstawa. Tak jak wcześniej mówiłem, jeśli jeździmy na takich zwykłych dętkach, to oczywiście albo butylowe, albo TPU. To jest taka teraz nowość, to powiedzmy różnica jest dosyć kolosalna, bo to waży 40 gram, a takie butylowe około 200. Około 200. No i zajmuje też dużo mniej miejsca, łatwo ją zwinąć i no jednak to miejsce tutaj jest ważne. Tak, dosyć istotne, jeśli jeździmy na ultra, to każdy gram, jak to mówią, ma znaczenie. Przy tylu torbach na pewno. Tak. Rękawiczki gumowe, jakieś trytytki na pewno też się przydadzą. Ostateczny ratunek. Ostateczny ratunek. Oczywiście taki niezbędnik, gdzie mamy Multitool. tak zwany multitool, gdzie mamy narzędzia, które pozwolą nam ewentualnie coś dokręcić, przykręcić, czy ewentualnie rozkuć łańcuch. Może nie naprawić, ale chociaż spróbować. I z takich rzeczy, jeśli jeździmy oczywiście dłuższe dystanse i ten przejazd zajmuje nam parę dni, to oczywiście baterie, to w zależności od tego, jakiej używamy lampki. Ja używam Lumintopa i akurat tam wchodzą baterie wymienne, to nie jest tam w środku akumulator. Ogniwa. Tak, wymienne ogniwa, to jest 18650. Wchodzą do niej także 21100. Takie baterie też mam. Oczywiście można je zamiennie włożyć, ale to mówię, to chodzi o standaryzację bardziej, która jest używana przez danego producenta. No i co oczywiście? Parę groszy, żeby kupić rower. Tak, to z takich rzeczy, które wozimy tutaj w podręcznej, na górnej sakwie. Pierwszego kontaktu. Oczywiście pamiętamy, nigdy nie śmiecimy. Papierki po batonikach, czy jakichś ciastkach, cukierkach, czy czymkolwiek zawsze zabieramy ze sobą. Wkładamy do sakwy, przy najbliższym możliwym koszu wypróżniamy. O to też dbamy, to jest mega istotne. Dobry gospodarz bierze do domu. Tak, dobry gospodarz bierze do domu i teraz tak, zabieramy ze sobą oczywiście wodę. Woda to jest must have.
Musimy się nawadniać co godzinę na pewno i musimy o tym pamiętać. Ja akurat w tym większym bidonie wożę wodę. W tym mniejszym bidonie, chociaż teraz jest on pusty, zazwyczaj wożę karbo. Trzeba pamiętać, że węgle są nam niezbędne. Co godzinę powinniśmy uzupełniać między 40 a 80 gram, więc tutaj tak dobrze szybko przeliczając powinniśmy włożyć takie 3 miarki. No i oczywiście powinniśmy mieć też sakwy. To akurat są szyte na miarę AT-Baxa pod tą bezpośrednio ramę, ale każdy oczywiście ma swoje jakieś tam ulubione. To akurat są skordury, więc są w większości nieprzemakalne. Teraz przejdźmy może do tego, co zabieramy z ubrań dodatkowo, jeśli jedziemy na przykład przez noc albo zajmuje ta przejażdżka nam więcej niż 1 dzień. Takim niezbędnikiem to oczywiście są rękawki, dosyć ocieplane, więc jeśli jest chłodno, to możemy zawsze je przywdziać i to nie zajmuje dużo czasu. I miejsca. I miejsca przede wszystkim. Jeśli jedziemy w nocy i jest dosyć chłodno, albo ewentualnie pada deszcz, no to mamy takie oto neopreny. Bardzo super sprawa, polecam. Neopreny do butów. Do butów oczywiście, że tak. Mamy jakąś kamizelkę, gdyby się robiło chłodno, to oczywiście nie chcę uprawiać kryptoreklamy, ale to wszystko tak fajnie zwinięte, mieści się nam to super sprytnie w dolną sakwę. Oczywiście kamizelka też posiada jakieś tam kieszonki, gdzie możemy zamieścić żele, czy jakieś inne rzeczy, które ze sobą wieziemy. Kolejnym punktem ubioru są nogawki. Też jak robi się chłodno, one są lekko ocieplane i sprawia nam to komfort termiczny. Gdyby zaczęło padać, mamy kurtkę przeciwdeszczową. Oczywiście jak robi się chłodno, też ją możemy włożyć. To wszystko zależy od producenta i od marki, bo akurat ta jest polskiej firmy. Też może nie będę uprawiał kryptoreklamy, ale ona jest naprawdę lekka. Zobacz, Krzysztof. Wszystko w wersji do zwijania. Tak, wszystko w wersji do zwijania. Ona waży 150 gram, 40 000 do 20 000, takie są jej parametry, czyli 40 000 nieprzemakalności, 20 000 oddychalności. Super, super sprawa. Jeszcze z takich rzeczy, które ja ze sobą wożę, to są, może pokażę, to są skarpetki Dexshella, super sprawa, jeśli pada deszcz, noga przez to jest sucha, one nie przemakają, nie? Wożę je zawsze w takim opakowaniu, żeby one Na po wszelki prostu, wypadek. tak, żeby nie nabierały wilgoci, bo wiadomo, że te sakwy, pomimo że są z kodury, do jakiegoś tam stopnia są nieprzemakalne, ale po prostu chodzi mi o to, żeby one nie nabierały wilgoci, nie? To z takich rzeczy, które bierzemy. Oczywiście, jeśli ten dystans to jest powiedzmy do 300 km i ta przejażdżka zajmuje nam powiedzmy 24 godziny, to jest taki podstawowy setup, który ze sobą zabieramy. Jeśli jedziemy dłużej, ja zabieram torbę podsiodłową, której teraz ze sobą nie mam, ale w torbie podsiodłowej dodatkowo co jeszcze mogę mieć? Jeszcze mogę mieć koszulkę do przebrania i oczywiście bipsy, nie? To jest taki zestaw i czasami jeszcze zabieram ze sobą klapki, gdyby się zdarzyło, że chciałbym gdziekolwiek tam przenocować. No ostatnio się zdarzyło, że spałem na przystanku, więc te klapki też mi się nie przydadzą, więc... Poniżej godziny to nie sen. Tak, dokładnie tak. Podrzemka. Tak, więc takie klapki też możemy zabrać, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, no ale mówię, dystans ostatnio przejechałem 900 km i nawet nie było potrzeby, żeby zmieniać... Żeby zmieniać gaci, żeby spać. Dodatkowo jeszcze dodatkowo co musimy jeszcze ze sobą zabrać na dystansie powyżej 200 km, to jest na pewno krem do smarowania, wiadomo czego, bez tego daleko na pewno nie pojedziemy. Jeśli jest coś więcej, co bierzecie na taką ultra wyprawę, o czym my mogliśmy nie wspomnieć, bo to jest akurat setup Marka, który jest na pewno skuteczny, dajcie znać w komentarzu. Chętnie zobaczymy, co tam jeszcze można wrzucić, żeby ta jazda była przyjemniejsza. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się na Ultra Duch Puszczy. Powodzenia, trzymamy kciuki. Na razie.